Dziś przypomnę album, który był jednym z ciekawszych debiutów na firmamencie symfonicznego norweskiego black metalu. Tony klimatu i mroczna atmosfera. A tym albumem jest Old Man's Child, Born of the Flickering. Old Man's Child powstał w 1993 roku z inicjatywy wokalisty i gitarzysty Galdera, wtedy jeszcze miał pseudonim Grusom, który do tej pory jest jedynym oryginalnym członkiem zespołu. Gitarzysty Jardara oraz perkusisty Kjoldalva, który później udzielał się w Dimmu Borgir. W 1994 roku rejestrują pierwsze demo In the Shadows of Life, które jako jedne z pierwszych zostało profesjonalnie nagrane i wydane na CD. W 1995 roku, a w zasadzie pod koniec, nagrywają swój debiut Born of the Flickering, a wydany zostaje w 1996 roku. I o tej płycie będzie ten odcinek. Muszę przyznać, że debiut Old Man's Child jest wydawnictwem bardzo interesującym i wciągającym, przynajmniej dla mnie. W sumie jednym z ciekawszych w black metalu. Jeżeli chodzi o inne ich wydawnictwa, to się przyznam wam, że ich nie słyszałem, nie wiem czy to dobrze czy źle, więc się nie wypowiem. Muzycznie album jest bardzo nastrojowy, wręcz tajemniczy, z dużą ilością bardzo melodyjnych riffów gitarowych i nad tym wszystkim unoszą się klawisze. Jednak na szczęście one nie dominują nad gitarami. Na szczęście dla ich muzyki oczywiście. Na debiucie gdzieniegdzie występują gitary akustyczne, które wprowadzają więcej klimatu i atmosfery mroku. Do tego co jakiś czas pojawiają się solówki przełamujące tą surowość black metalu. I co ciekawe, mamy tutaj bas wysunięty do przodu, który wzbogaca brzmienie, a jak wiemy, często zespoły black metalowe go wyciszały. A samo brzmienie według mnie jest również bardzo ciekawe. Nic tutaj nie huczy, nie buczy, wszystkie instrumenty znajdują się w równowadze. Rytmicznie też jest bardzo dobrze. Od szybkich, wściekłych temp powolne, to na pewno nie nudzi słuchaczy. Teksty są standardowe, czyli traktujące o upadku ludzkości, demonach czy innych antychrystach, czyli taki standard black metalowy. Widać, że zespół w tamtych czasach starał się stworzyć coś oryginalnego. Wykorzystanie symfonicznych pasaży klawiszowych, kobiecych wokaliz czy melorecytacji sprawia, że album słucha się bardzo dobrze. Czy płyta oparła się upływającemu czasowi? Trudno powiedzieć, każdy na tą kwestię ma swoje zdanie. Mi na przykład ta płyta bardzo się podoba, ponieważ ma specyficznego ducha, którego próżno szukać na innych albumach. Posłuchajmy teraz fragmentów tego ciekawego albumu. Na początek Demons of the Throne Castle zaczyna się takim galopującym rytmem i solówką, która wprowadza nas w klimat albumu. Później następuje wyciszenie, wchodzi basik, który wygrywa melodię oraz kobiecy chór, po czym znowu następują dwie solówki. 3 minuty, a tyle się dzieje. Utwór tytułowy to niesamowicie skomponowany kawałek, z wieloma zmianami tempa, chórami, melodiami. Tutaj nawet wyczuwam taką nutę a la szantową. Kawałek zdecydowanie singlowy. Wounds from the Night Magic to wspaniały przerywnik, któremu towarzyszą gitary akustyczne oraz klawisze. Piękne to. Funeral Swords and Souls rozpoczyna się gitarą prowadzącą, której motyw przewija się przez cały kawałek. Do tego fantastyczne chóry damsko-męskie i tłusty riff gitarowy nabijający rytm. Przyjrzyjmy się teraz okładce oraz wkładce. Album w ogóle zawierał dwie okładki. Pierwsza była w takiej tonacji fioletowej, była to czaszka złączona z twarzą ludzką, a po jej obróceniu czaszka dominowała nad twarzą. Ja zaś mam taką z myszopticą lecącą na jakimś satynowym fioletowym tle, na górze nazwa zespołu, a pod nietoperkiem tytuł albumu. Wkładka digipakowa podzielona na 4 łamy, z jednej strony artystyczne zdjęcia chłopaków z zespołu, patrząc na nie na pewno byście nikogo nie rozpoznali. Oczywiście skład nagrywający, gdzie płyta była nagrana, producenci. Na fioletowym tyle znajduje się złota figura zamyślonego diabła,
a pod nim tytuły utworów. Na drugiej stronie rozkładówki na fioletowym tle znajdują się teksty utworów oraz w ramkach zdjęcia jakichś owadów niewiadomej proweniencji. Po prawej stronie fioletowo-czarno-biała CD wraz z białą nazwą zespołu oraz nazwą producenta, czyli Century Media. Pamiętam, że gdy album się ukazał, sporo osób miało zastrzeżenia co do brzmienia i barwy wokalu Grusoma. Mi on w ogóle nie przeszkadza, to typowy blackowy krzyk. Zaś gdyby album skrócić o 10 minut, byłaby to istna perła w koronie black metalu. Ze 3 utwory zasługują na hity tej muzyki. Jeżeli nie znasz tej płyty, zachęcam do zapoznania się. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!